Już po pierwszym odtworzeniu album ten zrobił na mnie niesamowite wrażenie swoją epickością i bardzo ciekawym, innowatorskim użyciem klawiszy, zupełnie innym od symfonicznych orkiestracji używanych w black metalu. Ten album to jedno z najwybitniejszych dzieł, jakie słyszałem w życiu. A albumem tym jest Enslaved Vikingi Grveldi. Enslaved powstają w 1991 roku w norweskim Haugesund. Założycielami było dwóch młodych muzyków, Ivar Björnsson i Grutle Kjellson. Na początku zespół pogrywał death metal pod nazwą Phobia. Pod wpływem wzbierającej fali norweskiego black metalu transformują swój styl na viking black metal z elementami progresywnymi. W tym samym roku jeszcze dołącza do nich na perkusję Trym Thornson i wtedy zmieniają nazwę na Enslaved i nagrywają pierwszą demówkę pod tytułem Nima. Rok później nagrywają kolejną demówkę o nazwie Yggdrasil, zaś dla Candlelight w 1994 roku nagrywają Split Hordness Land wraz z Emperor. W 1994 roku wychodzi ich debiut, czyli Vikingi Grveldi, o której to płycie chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć parę słów. Vikingi Grveldi zostaje wydane przez Death Like Silence i zadedykowane Euronymousowi, co zresztą zostaje zaznaczone we wkładce do albumu. To dość intensywny black metal, jednak zagrany z pomysłem, bardzo monumentalny i epicki, z wpływami rocka progresywnego lat 70. I aż dziw bierze, że tak młode chłopaki czerpali z muzyki, która była dla nich tak odległa. Jednak wyszło z tego dzieło wybitne. Co mnie szczególnie zaciekawiło na płycie, to brzmienie klawiszy. Przypominają one wręcz zespoły krautrockowe, a w połączeniu z black metalem brzmi to bardzo oryginalnie i wręcz fantastycznie. Stwarza klimat głębi, przestrzeni, ale również potępienia. Czasem ma się wrażenie, że riffy na albumie napisał sam Euronymous. Są one mroczne, natchnione, wydłużone i wielokrotnie powtarzane. I ta powtarzalność właśnie sprawia, że wpadamy w swoisty trans, jakbyśmy czytali mitologiczny epos. Kawałki są rozbudowane i długie. Średnia ich długość to około 10 minut, a jest ich 5 na albumie. Wokale są krzykliwe, trochę przytłumione, z nałożonym delikatnym reverbem, co sprawia wrażenie, jakby były otulone mgłą. Co ciekawe, teksty nie są zaśpiewane po angielsku, tylko po islandzku i po staronorwesku i traktują o legendach, wierzeniach oraz wikingach. Muzyka na albumie jest zagrana w średnio szybkich tempach, zaś te eklektyczne klawisze są zupełnie inne niż znane nam symfoniczne orkiestracje z black metalowych wydawnictw. Są one również wysunięte do przodu przed gitary, więc wzmagają jeszcze ten klimat nieziemskości. Więc płyta brzmi zupełnie inaczej niż inne tego typu wydawnictwa. Produkcja jak na tamte czasy jest bardzo dobra. Każdy instrument jest słyszalny, a brzmienie jest lekko surowe i szorstkie, co nadaje charakteru utworom. Krótko mówiąc, album jest wybitny. To dzieło innowacyjne na firmamencie black metalu. I jak dla mnie najlepsze dzieło zespołu Enslaved. To posłuchajmy teraz fragmentów tego wybitnego albumu. Lifandir Lif Undir Hari rozpoczyna się tymi niesamowitymi klawiszami, które wprowadzają nas w klimat rozmarzonej dzikości albumu. Riffy są rozwleczone, długie, zaś tekst opowiada o dzikości natury norweskiej, o fiordach, morzach władanych ręką Tora. Vetranot to ponad 11-minutowy utwór pełen wściekłości i furii z opętanym krzykiem Grutle. W środku słyszymy te magiczne klawisze i blackowe tremola. Tekst opowiada o 4 żywiołach tańczących w nocy na ołtarzu. Midgard's Eldar zaś zaczyna się gitarami akustycznymi, potem wchodzą podniosłe riffy gitarowe i świetna melodia. W środku zaś klawisze brzmią tak, jakby były wyciągnięte wprost z płyt Steely Dana. Tekst zaś opowiada o tym, że starożytny mistycyzm Midgardu jeszcze nie przeminął i nadal trwa. I na koniec instrumentalny Norwegr, czyli po prostu Norwegia. Utwór jest stonowany, melodie się przenikają, występują również gitary akustyczne,
Można się w nim naprawdę zatopić. Kawałek sunie sobie niczym drakar po spokojnej tafli Morza Północnego. Czas przyjrzeć się okładce oraz wkładce do płyty. Okładka jest niewątpliwie już kultowa i klasyczna. W centrum kadru na czarnym tle widnieje hełm wikinga nawiązujący do tematyki płyty. Czarne logo ze złoceniami na rantach, a wszystko w zielonej tonacji. Ta okładka, mimo że w sumie niepozorna, robi niesamowite wrażenie i zapada w pamięć. Można się w nią wgapiać całymi godzinami. Wkładka jest czarno-biała, na której występują teksty, podziękowania, zdjęcia chłopaków z zespołu. Na stronie zamykającej książeczkę występuje zielona wariacja na temat hełmu z okładki. Na czarnej płycie CD wytłoczono logo zespołu oraz tytuły utworów. Pudełko zamyka strona z wielkim logo Enslaved, składem zespołu oraz fota. Są tytuły kawałków oraz informacje, gdzie płyta została nagrana, przez kogo i kiedy. Info o dedykacji albumu oraz adres korespondencyjny. Viking i Grvelli jest genialnym albumem, który w sposób wręcz fantastyczny połączył wściekłość i furię black metalu z klimatem, który nadały mu te specyficznie brzmiące klawisze. Muzyka na nim zawarta jest surowa, ale przy tym bardzo piękna. I na co należy zwrócić uwagę, to na to, że album nagrali bardzo młodzi ludzie. Tak dojrzałą płytę, która w tej chwili została już klasykiem. I to należy docenić. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!